Sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał SmartJack, będący autorem sterowania do gruntowej pompy ciepła z dolnym źródłem wydechu. Link do kanału znajdą Państwo w opisie filmu. Panie. Pan wrócił. A tu jest pompa, taka ładna, amerykańska. Git. Jeszcze dla wszelkiego, wiesz. To jest pewnie ta duża niebieska rura. Gdzie ona leci, ta duża niebieska rura? Mówisz o tej? Ta. W ścianę. Trochę nie rozumiem fachowców, którzy wykonywali poprzedni układ, bo trzeba przyznać, wszystkie podejścia były na mosiądzu, na śrubunkach, z zaworkami do spuszczenia płynu z układu. No naprawdę perfekto i naprawdę z dużym znawstwem tematu. Ale później te przejście na PEX, no chyba, że o czymś nie wiem. Niektórzy z Państwa nie zrozumieli, w jaki sposób można pozyskać energię z kolektora, gdy nie świeci słońce. Otóż, Szanowni Państwo, kolektory działają również w nocy. Tylko w sposób konwencjonalny nie da się odebrać ciepła, które pozyskują, bo energia przybyła z miejsca cieplejszego do miejsca chłodniejszego. Kolektory są chłodniejsze, a Państwa zbiornik z CWU cieplejszy. I tu cała na biało wchodzi pompa ciepła, dzięki której jest możliwy transfer energii z miejsca chłodniejszego do miejsca cieplejszego. Czyli na przykład w lato, w dzień, bezpośrednio z kolektorów zasilamy wężownicę CWU, a w nocy, jeśli zajdzie taka potrzeba, używamy pompy ciepła. Zimą natomiast pompa ciepła na kolektorach pracuje cały czas. Połowa roboty zrobionej. Na razie mamy samą wodę pitną, bądź do kąpieli CWU, a już niebawem będziemy bawić się w centralnej wgrzanie CWU. Dzień dobry, dzień trzeci. Dzisiaj zrobimy linię glikolu i linię centralnego ogrzewania. Tam już widać trochę pompy pięknej gruntowej, która będzie miała dolne źródło w dachu. Dobra. Pipetkę. Okej. A może stamtąd wziąć? Z tego bardzo, no. Zobaczymy. Co tu jest? Piszcze. Światło jest, jest. Dobra, widzę, no. Do minus 35. Grubo. Dobra. Czekaj, może się da skamerować, ale chyba nie sądzę. Wątpię, ale zobacz sam. No tak by było. Tak by było, nie? Nie da się skamerować niestety. Co? Coś tam widać, ale wszystko rozmazane. Dobra. Myju.
A tutaj damy sobie sterownik od pompy ciepła. Jak się nie wyrzuca, tylko się chomikuje po 5 lat. To wszystko jest. Tak. No dokładnie. Na razie robimy testy. Jest. Testy. Jest. Dobra. Pompka sobie bzyczy. Ładujemy w tej chwili nasz buforek. Mamy już 37 stopni Celsjusza. Linia glikolowa. No tak, dobrze poniżej 5 stopni Celsjusza. A z dachu wchodzi może nawet koło 10. Zaraz podepniemy termometry, będziemy wszystko wiedzieli. Albo nie kłam. Trzeba kłamać. Nie kłam, że tam też robię. Dobra. Stoi kamera. Cieplutko. Tu jest zimniutko. Tu jest bardzo zimniutko. Wszystko działa. A na dachu ile tam mamy? Widzisz coś tam? 29. Ale to na pewno nie na rurkach. Oczywiście kolega Jacek zrobił nam sterowanie na Home Assistancie oraz całą automatykę czy automatyzację. Mamy wyłącznik główny, godzinę rozpoczęcia pracy pompy, zakończenia, docelową temperaturę bufora, docelową temperaturę CWU. Następnie mamy wskazanie temperatury CWU, temperatury zasilania, centralnego ogrzewania. Tu sobie możemy podejrzeć temperatury, które mamy w tej chwili na układzie. Temperatura glikolu. Widać, jak pięknie spadła w momencie, jak włączyliśmy pompę. Następnie kontrolki od wszystkich pompek oraz coś takiego, co się nazywa defrostem ręcznym i służy do defrostu dachu. A ci z Państwa, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak wygląda schemat całej instalacji, to wygląda on właśnie w taki sposób. A w tym materiale to tyle. Dziękuję serdecznie za czas, który Państwo poświęcili na ten materiał i do następnego razu.